Witam Was bardzo serdecznie. W tym odcinku przygotowałem dla Was kompleksowy poradnik, jak wrócić do biegania po chorobie. Po chorobie różnej długości. W związku z tym, że mamy wiosnę i wirusy i bakterie budzą nam się do życia, wzrasta ilość zachorowań i wielu biegaczy oraz osób trenujących hybrydowo bądź tylko siłowo po prostu choruje. Od 5, 7 do nawet 2 tygodni trzyma ich choroba i część z nich szuka informacji, jak poprawnie wrócić do swojego sportu, nie przeciążając się, jak poprawnie wrócić do swojego planu treningowego, który przygotowuje ich na przykład do najbliższych zawodów. Półmaraton, maraton, macie je w zanadrzu, to dzisiaj odpowiem Wam, jak ogarnąć powrót do treningów i właśnie do Waszego planu. Żeby odpowiedzieć na te wszystkie pytania, na początku skupmy się na powstawaniu choroby, a więc zapraszam do tego wykresu. Po lewej stronie na wykresie mamy samopoczucie bądź też stan zdrowia, a na dole mamy dni. I tutaj będziemy sobie omawiać kolejno fazy choroby. Powiedzmy, że pierwszego dnia jesteśmy zdrowi, ale drugiego dnia zaczynamy czuć, że coś jest nie tak. Najczęściej jakieś drapanie w gardle, ból gardła, zaczynające się przeziębienie, zmęczenie, bóle głowy, pierwsze objawy choroby. To samopoczucie dalej jest niezłe, ale czujemy, że coś jest nie tak. Trzeciego dnia jesteśmy już chorzy. Czujemy, że jest źle, gardło jest całkowicie obolałe, mamy mega katar, czujemy się super osłabieni, już wiemy, że jest niedobrze. Czwartego dnia choroba przybiera na sile jeszcze bardziej, ale zaczęliśmy już wdrażać odpowiednie leki, odpowiednie witaminy, byliśmy u lekarza, bądź też siedzimy w domu, leżymy pod kołderką i wypoczywamy, tak żeby się zregenerować. Nasz organizm musi sobie jakoś z tą chorobą dać radę, więc często podnosi temperaturę, a my po prostu w tym czasie staramy się wyzdrowieć. Jeżeli jest to krótka choroba, to piątego dnia czujemy się dużo lepiej. Dalej czujemy, że jesteśmy chorzy, większość objawów zostało z nami, co nie zmienia faktu, że to nie jest dobry czas jeszcze na trening. Natomiast szóstego dnia już czujemy się naprawdę super, ale to nie jest dobry czas, żeby brać się za aktywność fizyczną, ponieważ nasz układ odpornościowy jeszcze działa, a zdrowie tak naprawdę wróciło dopiero w 90%. Jeżeli w tym momencie zaczniemy coś robić, to możliwe, że znowu zachorujemy albo tą chorobę przedłużymy. I tutaj kluczowe są 2 dni wolne od sportu po tym dniu, w którym czujemy się już nieźle. Czyli jeżeli powiedzmy mamy tą 5-dniową chorobę, czy tam 4-dniową chorobę, następnego dnia, kiedy czujemy się już nieźle, mimo wszystko dajemy sobie 2 dni wolne. Nie myślimy o aktywności, nie idziemy jeszcze biegać, nie idziemy na siłownię, nie robimy żadnych ćwiczeń fizycznych, nie przemęczamy się. I podczas tych 2 dni szukamy tych 3 sygnałów, które mówią nam, że jesteśmy już na dobrej drodze i za chwilkę możemy zacząć trening. Pierwszym z tych sygnałów są przynajmniej 2 pełne noce, w których spaliśmy po 8-9 godzin i był to sen dobrej jakości. Oznacza to, że po prostu nie wybudzaliśmy się w nocy 1000 razy, nie przeleżaliśmy godzinę, bo mieliśmy zatkany nos, nie mogliśmy oddychać, bolało nas gardło. Po prostu mieliśmy 2 noce po chorobie, w których spaliśmy dobrze, spaliśmy długo. Jeżeli macie zegarek sportowy, jakiś biegowy i monitorujecie sobie sen, to zegarek jest Wam w stanie to powiedzieć. Druga rzecz to od 2 dni Wasze tętno spoczynkowe wróciło do normy. I wynik jest taki sam jak przed chorobą albo bardzo zbliżony. Jeżeli choroba trwała długo, to Wasze tętno spoczynkowe będzie trochę wyższe. Zwykle po 3, 4, 5 dniach choroby tętno spoczynkowe wraca do stanu sprzed właśnie tych dni, ale jeżeli chorowaliście dłużej niż tydzień, 10 dni, 12, 14 dni, to tętno spoczynkowe zaczyna troszeczkę rosnąć, i spadają Wasze możliwości wysiłkowe. To jest bardzo istotne. Dla mnie na przykład tętno spoczynkowe, gdy byłem zdrowy, wynosiło 41-42 uderzenia, natomiast po 10 dniach choroby, 10-11, moje tętno spoczynkowe wróciło do wartości 44. A więc jestem zdrowy, ale moje tętno spoczynkowe troszkę się pogorszyło. Ostatnia rzecz to nie towarzyszą Wam żadne objawy. To jest ból w klatce piersiowej, silne osłabienie. Nie czujecie, że coś jest nie tak jeszcze i to bardzo nie tak. Zwykle każdy objaw od szyi w dół, który się pojawia i jest negatywny, oznacza, że jeszcze powinniście wypocząć. Ale załóżmy, że 2 dni po chorobie wszystko było ok, tętno wróciło do normy, tętno spoczynkowe wróciło do normy, 2 dobre noce. I teraz co robimy? Teraz wdrażamy nasz pierwszy trening układu immunologicznego. A czym jest trening układu immunologicznego? Jest to po prostu aktywność fizyczna, która będzie przeprowadzona w krótkim czasie i na niskim tętnie.
Dla biegaczy będzie to najczęściej 15 do 30 minut wysiłku w pierwszej strefie tętna. To jest bardzo istotne. Pierwsza strefa tętna, na przykład w zegarkach Garmina, to jest oznaczenie niebieskiego paseczka. Dla mnie to jest tętno nie przekraczające 128 uderzeń na minutę, więc wychodząc na taki trening właśnie starałbym się, żeby moje tętno, ta powiedzmy pierwsza strefa aktywności fizycznej, nie przekroczyła tętna 128. I to jest pierwszy sposób na zrobienie takiego treningu. 15-30 minut w pierwszej strefie ciągłego biegu i tu polecam wykonać tą metodę przede wszystkim bardzo zaawansowanym biegaczom albo zaawansowanym biegaczom, którzy biegają kilka lat. Takie osoby spokojnie mogą sobie wyjść na bieg ciągły na niskim tętnie. Jeżeli nie jesteście tak zaawansowani, to mamy jeszcze dwie opcje. Możemy wykonać sobie marszobieg w formie 3 minut biegu spokojnego na 2 minuty chodu w 4 lub 5 powtórzeniach, co da nam 20-25 minut wysiłku. I to jest świetna metoda dla osób, które na przykład biegają od roku, od 2 lat, 3 lat, ale zwykle biegały tylko 2 razy w tygodniu, czasem raz, czasem 3 razy, biegają rekreacyjnie. I po chorobie świetnie jest nie iść od razu na trening biegu ciągłego, tylko zrobić sobie właśnie takie marszobiegi, dzięki czemu nawet jeżeli tętno wskoczy troszkę na wyższy poziom, mimo iż będziemy biegać wolniej, to będziemy mogli regularnie zbijać marszem. Trzecia opcja to jest slow jogging w tempie na przykład od 7 minut do 9 minut na kilometr, również wykonany w pierwszej strefie tętna. No i to jest właśnie trening dla osób również początkujących, które mimo wszystko chcą biec ciągle, ale są w stanie i potrafią wykorzystać technikę slow joggingu do spokojnego poruszania się, powiedzmy w joggingu. A wiem, że nie każdy potrafi. Niektóre osoby są bardzo wyrywne. Jak się im mówi biegnij wolno, to ona nie biegnie wolno, ona dalej biega szybko. Dlatego dla takich osób polecam marszobieg, ale jeżeli Wy potraficie trzymać się wolnego tempa i zrobić to właśnie takim slow joggingiem w tempie 7, 8, 9 minut, to jak najbardziej polecam to zrobić, również nie przekraczając 30 minut, a najlepiej robiąc to między 15 a 25 minut takiego treningu. Część osób zapyta, jak to ogarnąć, ile takich treningów robić po chorobie. No i teraz Wam to przedstawię. Jeżeli choroba była krótka, trwała 3-5 dni, to polecam zrobić sobie 2 lekkie treningi układu immunologicznego, czyli właśnie takie, o których mówiłem. I po tych 2 treningach dopiero pierwszy trening robimy dłuższy. Będzie to bieg spokojny do 50 minut lub 8-10 km. Jeżeli choroba trwała 6-10 dni, to robimy od 2 do nawet 3 lekkich treningów. I do tego od 1 do 2 treningów biegu spokojnego ciągłego, znowu 50 minut lub 8-10 km. A gdy choroba była naprawdę długa, trwała 11 dni do 2 tygodni, wtedy polecam zrobić aż 3 lekkie treningi układu immunologicznego, czyli takie, które trwają nie więcej niż 30 minut i 2 dłuższe treningi w biegu spokojnym. I co istotne, między wszystkimi treningami robimy od 1 do 2 dni odpoczynku. To jest bardzo ważne, czyli robiąc jeden trening układu immunologicznego, ten lekki, robimy dzień przerwy i dopiero robimy znowu trening, ten spokojny układu immunologicznego, nie dzień po dniu. To też jest ważne. Dajmy ciału odpocząć. Te treningi mają ten układ odpornościowy odbudowywać, dawać bodziec. Długie, mocniejsze treningi będą układ odpornościowy przeciążać i mogą spowodować, że znowu zachorujemy. Jeżeli choroba nie pokrzyżowała Wam planu i nie przygotowywaliście się do jakiegoś biegu, na przykład półmaratonu czy maratonu, nie byliście w trakcie jakiegoś planu treningowego, to pokażę Wam 3 najlepsze treningi, jakie możecie wykonać po tych właśnie lekkich treningach, mocniejsze jednostki, po których dopiero można wracać do jeszcze cięższych treningów. Po pierwsze, bieg z narastającą prędkością z mocniejszą końcówką. Na przykład biegniemy 6 km bardzo spokojnie w biegu konwersacyjnym, a później dodajemy sobie do tego 1 km 40-60 sekund szybciej. Świetny trening, dzięki czemu dalej biegamy spokojnie, dalej jesteśmy jeszcze na tym treningu bardziej w pierwszej strefie, ale dodajemy sobie akcent szybszego biegania, czyli wchodzimy troszkę na wyższe tętno, niezbyt długo to trwa, ale już dajemy organizmowi jakiś bodziec. Drugim świetnym treningiem, który powinien być tutaj pierwszy tak naprawdę, są przebieżki do biegu spokojnego. No właśnie, czyli ta sama historia. Znowu wychodzimy na przykład na 5-6 km biegu spokojnego, a później idziemy na 5 powtórzeń, 100 metrów szybkiego biegu na 30 sekund przerwy, albo 7 powtórzeń po 100 metrów, albo 8. Jak się czujecie, oczywiście musicie to dostosować. I takie szybkie, mocne akcenty
też dają troszeczkę bodźca, przede wszystkim do siły, do powrotu do poprawnej techniki biegu i też są fajnym bodźcem zaraz po wykonaniu tych lekkich treningów po chorobie. Trzecim treningiem jest zabawa biegowa i będzie tutaj najcięższa. Oczywiście zabawę biegową zaczynamy akcentem spokojnym, czyli wprowadzeniem na przykład 2 km albo 10 minut biegu spokojnego, po czym polecam wykonać zabawę biegową trochę krótszą niż zwykle, czyli na przykład 6 powtórzeń minuta na minutę. Minuta szybkiego biegu, minuta truchtu, minuta szybkiego biegu, minuta truchtu, bądź też 8 razy minuta na minutę, jeżeli już czujecie się naprawdę dobrze. To będą fajne akcenty na różnych prędkościach. Możecie tam się bawić prędkościami. Mogą być to tempa od tempa maratonu do tempa biegu na 5 km przeplatane ze sobą. I taki trening też nie będzie specjalnie obciążający, nie będzie tak mocny jak interwał, nie będzie tak mocny jak bieg progowy, bo takich treningów kompletnie nie polecam robić po chorobie i odczekałbym z nimi przynajmniej 2 tygodnie od zachorowania. Pewnie sami słyszycie, że jeszcze mam trochę katar, bo mnie właśnie walnęła choroba. Po moich zawodach na 5 km zachorowałem, ale trzymałem się dzielnie, bo 3 miesiące przygotowań poszły naprawdę super, bez żadnej choroby. Natomiast układ odpornościowy po biegu dał ciała i się pochorowałem, ale za chwilkę wracam właśnie do biegania od treningu układu immunologicznego, czyli właśnie od spokojnego treningu trwającego 20-25 minut maksymalnie. Robię takich treningów 2 i później wracamy powolutku do nowego planu, który przygotowuję do kolejnych zawodów. Życzę Wam wszystkim zdrowia. Mam nadzieję, że mój film Wam trochę rozświetlił tutaj nadzieję na kolejne starty. Wiecie, jak macie wracać po chorobie do treningów. Także powodzenia i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!